Większość osób myśli, że jak ma stary rower i kiedyś wydało na niego tam 450-500 zł, to że ta naprawa nie będzie pewnie przewyższać tej kwoty. Często myślą, że kwota, za jaką kupili rower, ma jakiś wpływ na naprawę i na te części, które są montowane teraz do tych rowerów. Mniej więcej przybliżony koszt takiej naprawy, no to tutaj nie zależy w ogóle od wartości roweru. W tych starych rowerach mamy zazwyczaj wolnobieg, no to koszt wolnobiegu sześciobiegowego w przybliżeniu w cenach katalogowych podawanych przez producenta to jest około 60 zł, siedmiobiegowych to jest 70 zł. To są ceny katalogowe przybliżone na dzień dzisiejszy. Tak, podstawowy łańcuch, załóżmy tutaj KMC-ZK, no to cena katalogowa to jest około 55 zł. Lepszy łańcuch KMC X8, no to już jest cena katalogowa w granicach tam 85 zł za jeden łańcuch oczywiście. No i trzeba pamiętać, że ten łańcuch też trzeba skrócić, więc żeby zaoszczędzić, no to jeżeli chcemy zrobić sami, to nie zaoszczędzimy, bo i tak musimy mieć narzędzia, które jednak mają głównie serwisy, a tych narzędzi jest sporo. Więc na pewno bardziej się opłaca zanieść do serwisu. Dodatkowo, jeśli zajeździmy cały napęd do wymiany, mamy też korbę. Korba zazwyczaj pójdzie wtedy w parze z supportem. Support przybliżona cena katalogowa 65 zł, no i podstawowa korba Shimano to jest około 80 zł. Najczęściej w starych rowerach nie da się odkręcić też pedałów, więc pedały idą razem z korbą. Podstawowe pedały około 35-40 zł. Jeśli mamy do wymiany cały napęd, to pewnie linki pancerze też już są zardzewiałe. Przybliżony koszt wszystkich linek pancerzy, czyli dwie linki przerzutkowe, dwie linki hamulcowe. Tutaj my montujemy tylko szlifowane najwyższej klasy z nierdzewki. Dodatkowo końcówki oczywiście do pancerzy, pancerze, fajka dla hamulców i tutaj akurat nie ma fajki, jest cantilever. To taki najlepszy zestaw to jest w granicach 150 zł. Jeśli mamy jeszcze zajechane klocki, no to podstawowe klocki to jest w granicach 20-25 zł za jedno koło, czyli tutaj 50 zł za oba koła. Często też macie spękane opony, tak jak tutaj. Opona jest w bardzo złym stanie. No to podstawowa taka sensowna opona, na przykład z CST, no to tutaj jest w granicach 50-60 zł. No i często dętka w środku też jest do wymiany, bo jednak ta guma jest sparciała. I w granicach 20-25 zł macie podstawową dętkę. Często trafiają do nas rowery z krzywymi przerzutkami i po prostu zaspawanymi, że nie da się ich odratować. To ta podstawowa przerzutka to jest w granicach tam 55-60 zł. Jeśli chodzi o koła, to tutaj nawet mamy popękane szprychy. Już przez ten czas ten materiał się po prostu uszkodził. Podstawowe koło, które możecie kupić najtańsze dosłowne, które odradzamy, bo nadaje się tylko do jazdy raz na tydzień, dwa i wtedy jest ok. Kosztuje w granicach 80 zł. No ale stanowczo odradzamy, lepiej znaleźć coś troszeczkę lepszego, nawet z łożyskami maszynowymi. To jest też łatwo dostępne i one są w granicach tam 150-200 zł. Dla koła tylnego i dla koła przedniego te koła są adekwatnie troszeczkę tańsze, w granicach 10-20 zł. No bo nie ma tutaj dodatkowego gwintu i są prostsze. Jeśli nie kręci nam się kierownica na boki, no to znaczy, że stery też mamy do wymiany. Te podstawowe stery na łożyskach kulkowych to jest w granicach 30 zł. Tutaj nie ma nawet gripów, bo pewnie popękały. Podstawowe gripy to jest około 25-30 zł. Jeśli nie działają nam biegi, to odpowiedzialne są za to manetki. Często są zaspawane. Podstawowe manetki, tak jak tutaj są, czyli na przycisk, no to zależnie od tego, ile mamy biegów, w tym wypadku mamy 6-7 biegów, takie manetki kosztują w granicach 45 zł za sztukę. Chyba że montujemy grip shifty, czyli te obracane manetki, to one kosztują w granicach tam 40 zł za sztukę. Przy naprawie takiego roweru musimy pamiętać, żeby zobaczyć, czy rama nigdzie nie jest pęknięta, uszkodzona, czy wszystkie części w ogóle da się zmienić, bo często mamy stare części, których nie ma, nie są dostępne, a niektóre ramy są w standardzie calowym i tych calowych rzeczy też nie jesteśmy w stanie kupić, to trzeba bardzo mocno przerabiać i to są dodatkowe koszta. Jeśli chcecie poznać dokładną cenę, wartość napraw w Waszym rowerze,
no to warto zajechać do takiego serwisu, jak na przykład nasz, i poprosić o taką wycenę. Każdy rower trzeba wycenić indywidualnie, no bo każdy psuje się inaczej, są inne rzeczy do wymiany i ta cena zawsze jest inna. Często pytacie nas, czy się opłaca. Nam zawsze się opłaca, dlatego że to jest nasza praca, a Wy, jeśli chcecie naprawić rower, to go zawsze dla Was naprawimy. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do nas. No i do następnego.